Целыми сутками. Жинка там сидела около той стенки, а я сидел здесь. Вот они там вот там вот жили. Вот там. Там картошка. Мы не ходили, бо боялись, было взрывы за взрывами. Питались вот огурцы, помидоры, рассол пили, вон там компот. Вот этим питались и не выходили. А сюда я натаскал одежду, одеяло, все такое, Жинку укутал ее, сам оденусь, а холодно, зараза, так я качался, как не знаю, ну, это страшное дело. Страшно. Вспоминать даже не хочется. Olga i Aleksander mieszkają w niewielkiej, liczącej 70 rodzin wiosce Poczepin, leżącej 40 km na zachód od przedmieść Kijowa. Jest to jedna z dziesiątek miejscowości, które już na początku inwazji znalazły się pod okupacją. Pierwszego dnia walk rosyjskie rakiety spadły na ich dom, zniszczyły dach i zabiły psa. Małżonkowie schronili się w piwnicy, ukrywali się w niej przez 1,5 miesiąca. Pozostali mieszkańcy zdążyli uciec. Oni zostali we wsi jako jedyni. Jedli przetwory, które wcześniej zgromadzili na zimę, nie wiedząc, że to uratuje im życie. Dom Olgi i Aleksandra jest jednym z ponad 100 zniszczonych budynków, w których we współpracy z Centrum Świętego Marcina w Fastowie naprawiliśmy dachy. Całkowicie zniszczonych domów lub takich, które nie nadają się do odbudowy, są tysiące w regionie Kijowa. Od lutego do kwietnia trwały tu zacięte walki. Rosjanie uformowali linię frontu od granicy z Białorusią, chcąc tym samym okrążyć ukraińską stolicę. Miasteczka i wsie, takie jak Irpień, Bucza, Makarów, Borodzianka, Andriiwka czy wspomniany Poczepin, a także wiele innych, znalazły się pod kontrolą Rosjan. Wielu ludziom udało się uciec do rodzin mieszkających w innych regionach Ukrainy. Gdy tylko ukraińska armia wyzwoliła te tereny, wrócili. Byli oczywiście i tacy jak Olga i Aleksander, którzy w ogóle nie opuścili swoich domów i musieli się ukrywać. Po wyzwoleniu okolic Kijowa, wolontariusze Centrum Świętego Marcina, w tym Denis, który nas oprowadza, od razu odwiedzili rodziny, rozmawiali o ich potrzebach, ocenili stan budynków i dachów i po zweryfikowaniu informacji u starostów wiosek przystępowali do pracy. До війни пані Катя мешкала тут в своєму мешканні, і від мешкання не залишилось нічого. Ми зробили їй новий будинок, і зробили їй новий дах от Орла Страж, зробили їй такі малютки, але мешкати тут можна. По зеру то wszystko jakby uniszczone było. I ona tutaj mieszka 40 rokів. Ona była pod okupacją. Ona tutaj mieszkała. Jak nie zostało mieszkania, to ona musiała jechać do innego województwa, bo tutaj nie zostało niczego. Niektóre domy nadawały się jedynie do rozbiórki. W budowie nowych, niewielkich modułowych domków pomagały inne fundacje i organizacje. My skupiliśmy się tylko na dachach. Pani Kasia, czy jak nazywają ją tu miejscowi ciocia Kasia, to najlepszy przykład na to, jak niewielkie potrafią być potrzeby ludzi, którym udało się przetrwać piekło wojny. Wojny, która nadal trwa. Jej dom został całkowicie zniszczony. 3 miesiące temu zmarł jej mąż. Mimo to nadal z nadzieją i optymizmem stara się patrzeć w przyszłość. Jest zadowolona z tego, że znów ma dom. Mieszkańcy podkijowskich miasteczek i wsi mają nadzieję, że najgorsze już za nimi. Obawiają się jednak, że w każdej chwili sytuacja może się powtórzyć, że znowu pociski i rakiety będą niszczyć ich domy.
Najgorsza jest dla nich niepewność, ale też brak pracy oraz środków do życia. Wiele domów w sąsiedztwie oznaczonych jest znakiem zapytania, co oznacza, że budynek może być zaminowany. Trudno normalnie żyć w takich warunkach, tym bardziej, że wszyscy mają w pamięci zbrodnie popełnione przez Rosjan. Nie ma jednak śladu zwątpienia w ostateczne zwycięstwo i upragniony pokój. Щось насипали, бо чисто ten asfalt. Україна otrzymała niepodległość około 30 lat temu i tylko w czasy pomarańczowej rewolucji ludzie zaczęli się myśleć na temat zmiany kierunku rozwoju. I otrzymali rozumienie tego, że wartości europejskie są różne od wartości rosyjskich. Wojna wybuchła, bo Putin nie chce, żeby Ukraina istniała. W każdym mieście Ukrainy na głównym placu jest takie miejsce zrobione, żeby upamiętać żołnierzy poległych w wojnie. Za naszych przyjaciół z Fundacji Orla Straż, dziękując za dar przyjaźni i wsparcia, za to, że w tych najtrudniejszych i ciemnych dniach są dla nas światłem. Z Centrum Świętego Marcina w Fastowie współpracujemy już od miesięcy. Oprócz naprawy dachów kupowaliśmy żywność, środki czystości i środki higieniczne, z których wolontariusze robili paczki dla mieszkańców wyzwolonych miejscowości pod Kijowem, a obecnie również dla rodzin ze wschodniej Ukrainy, między innymi z Chersonia, Charkowa czy Izium. Centrum opiekuje się również rodzinami, które uciekły z tamtych regionów. Przebywają one w powstającym ośrodku, który docelowo ma być miejscem rehabilitacji dla inwalidów wojennych. Jest tu też przedszkole integracyjne oraz kawiarenka, w której codziennie rano organizowana jest odprawa dla wolontariuszy i przydział zadań na kolejne dni. Centrum Świętego Marcina prowadzi dominikanin, ojciec Misza Romaniw. Pomagają mu wolontariusze z Ukrainy i z Polski. Od 2005 roku taką naszą najważniejszą formą działalności to były dzieci z trudnych środowisk, jak też ich rodziny, bo to było zawsze jedna całość. Tak samo rodziny romskie. W 2013 roku otworzyliśmy całodobowy dom, a w 2015 otworzyliśmy ten dom, którym teraz się zajmujemy, Centrum Świętego Marcina docelowe. To już jest duży dom, około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych.
Teraz siedzimy w kawiarni, która jest jednocześnie i miejscem do pracy i socjalizacji też, gdzie osoby albo nasi podopieczni mogą znaleźć zatrudnienie. Tutaj też jest taka przestrzeń kulturalna, która teraz generalnie w wojnie służy nam jako taki hub dla wolontariuszy, gdzie pakujemy pakunki dla osób potrzebujących. I rehabilitacja to też jest na parterze dla dzieci z autyzmem i z porażeniem różnego stopnia. Як ці миші надоїли, все pogryzły, все поїли. Pierwsze dni lutego 2022 roku. Już dostaliśmy telefonu, mieliśmy dużo partnerów na Donbasie z różnych miejsc, od Mariupola po miejscowości takie jak Pokrowsk w donieckim obwodzie. Mieliśmy informację, że już stoją czołgi. I od razu podjęliśmy decyzję, że wywozimy dzieci, którymi się zajmowała chrześcijańska służba poratunku, państwo zawadzcy. Dzieci już wtedy spędziły jedną noc w piwnicy. Czołgi i artyleria już tam były pierwsze ostrzały, bardzo poważne, nocne. I zdecydowaliśmy, że wywozimy kogo możemy. Więc w tych pierwszych dniach było wywiezionych ponad 40 dzieci, które trafiły do nas. Później już wyjechały do Polski. A później zaczęliśmy ewakuować też Bachmut i Pokrowsk. To też pierwsze tygodnie. 24 już w tym miejscu, w tej kawiarni spotkaliśmy się, żeby powiedzieć, że zupełnie zmieniamy naszą działalność. Zaczęła się ewakuacja. Pierwszy miesiąc, marzec, to jest ewakuacja. My zbieraliśmy tutaj ludzi, wywieźliśmy wszystkich naszych podopiecznych i oni od razu trafiali w miejsca, w których oni zostawały. To były miejsca, które były z pewnym wyżywieniem, utrzymaniem, ze wszystkim tym, czego potrzebowali. Takich osób wywieźliśmy ponad 1700 w pierwszy miesiąc, pierwsze 1,5 miesiąca wojny. Ale to są też ludzi Bucza, Irpień, Hostomel, później to już był Mikołajów, Krzywy Róg i Donbas. To już też ci ludzie potrzebowali takiego wsparcia i takiej zupełnej nowej adaptacji w nowych miejscach. W marcu najbardziej krytyczny moment to tutaj był wtedy, kiedy Ruscy stali pod Fastowem, od Fastowa 12 kilometrów. I to już były czołgi i nasz burmistrz powiedział, że wychodzimy, będziemy tam nie wpuszczać ich w miasto. No. Zapisał takie wideo. Nie wiem, czy to było, na ile to było realne. No generalnie wszyscy byli gotowi, bo duch był taki bardzo, wszyscy nie puściliby ich w miasto. Nie wiem, jak to się skończyło. Ale na szczęście w lasach koło Fastowa to ich rozbito. Już nie weszli do Fastowa. Kiedy się wycofali Ruscy z obwodu kijowskiego, to były i te trasy główne na Makarów, Andrijewkę, Borodiankę zostały rozminowane. To były pierwsze dni kwietnia, to od razu ruszyliśmy z misją humanitarną. Wioski, które były zniszczone, tak samo, bo niektóre wioski to 70% zniszczeń, niektóre mniej. Ale ludzie musieli wracać do swoich domów. A żeby ci ludzie wracali, to nie potrzebowali takiej pewności, że ktoś się o nich zatroszczy. Więc jedzenie, chleb, chemia, wszystko to czego potrzebowali, folia najpierw, żeby przekryć to, co można było ratować jako tako. A później to cały kwiecień, maj, czerwiec to właśnie te wszystkie projekty budowlane dla odnowienia i tutaj też bardzo dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, szczególnie Orlej Straży za taką pomoc i zaangażowanie w nasze sprawy i to się stały sprawy wspólne. Na ten czas zostało odremontowanych 174 domy.
przekryte dachy. W niektórych wypadkach to były też okna, ale też wszystko wszystko, czym mogliśmy towarzyszyć. To kołdry, sprzęt domowy, butle z gazem, absolutnie wszystko to, co było potrzebne, dlatego żeby można było wrócić do swojego domu. To chyba takim najbardziej terapeutycznym momentem było w maju. Zawieźliśmy do Andriiwki, która jest bardzo zniszczona. Zawieźliśmy tak terapeutycznie pisklęta, kurczaków. Po dzień dzisiejszy dostaję zdjęcia tych kurczaków i dla ludzi to było bardzo ważne, dlatego że oni zostając u siebie mogli się o kogoś troszczyć. To była taka namiastka ich domu. Coś im odebrano, czegoś ich pozbawiono, ale jednak to nowe życie, co jest w tak takich małych kurczakach, to było już dla nich też to samo sadzonki, nasiona, kwiaty, trawy, wszystko to, co jakoś bardzo im pomagało. Od września, jak były zwolnione tereny Charkowa, w listopadzie to były zwolnione tereny Chersonia, to nasza misja bardziej się przekierowuje w tamtym kierunku. Takich turnusów już na Cherson i Charków odbyliśmy 10. W czwartek wyjeżdżamy kolejny raz. Staramy się zawsze zawieźć tam 10 ton jedzenia. I takiego jedzenia od początku wojny rozdaliśmy około 900 ton w różne miejsca, tam gdzie ludzie potrzebowali takiej ochrony i opieki. I na pewno będziemy to robić dalej, też z pomocą, mam nadzieję, naszych przyjaciół z Orlej Straży i wszystkich tych, którzy pomagają i wspierają. Bardzo dziękujemy. Bo wy też pomagacie nam w tym czasie to, co jest śmiercią u nas, przemieniać w życie, bo w tym jest cała nadzieja i my za to, że cały czas Orla Straż jest z nami od początku. Bardzo wam dziękujemy i wszystkim też ofiarodawcom i wszystkim tym, którzy nam towarzyszą w tym czasie, więc będziemy się cieszyć, jeśli ta ikona będzie u was jako pamiątka też naszej wspólnej drogi. No, jeszcze ta droga przed nami. Oczywiście, że tak. Więc bardzo dziękujemy. Ja bym bardzo wam chciał podziękować za waszą służbę, za waszą codzienną pracę, ciężką pracę. Obserwuję, widzę w mediach społecznościowych, patrzę co się dzieje, jak tutaj cały czas praca wre. Wczoraj też mieliśmy przyjemność te kilka godzin, chociaż większość w samochodzie spędziliśmy, ale pojechać do miejsc, w których robione były dachy, porozmawiać z kilkoma rodzinami. I to, co bardzo nam się tak rzuciło w rozmowach z tymi ludźmi, co oni sami podkreślali, że błyskawicznie otrzymywali pomoc. I dla mnie osobiście to było ważne, że ci ludzie wiedzą, że mają wsparcie w sąsiadach, wsparcie w swojej społeczności, wśród ludzi, którzy tu są. Też jesteście naszymi sąsiadami, więc... To tak, jest ale ja mówię o tych najbliższych, bo w tej momencie próby ten sąsiad, taki jak Polska oczywiście, to jest istotne. Ja jestem też dumny z tego, że Polacy
tak bardzo otwarcie się tutaj skierowali z pomocą, ale to wy jesteście tu. Wy znacie te potrzeby, wy wiecie, co jest w tym momencie najważniejsze, bo my, mimo że jesteśmy tuż obok, to my wszystkiego nie wiemy. Musimy mieć kontakt z kimś takim jak wy, żeby mieć możliwość poznania tych ludzkich potrzeb. Mamy 2 miejsca, gdzie dzieci schodzą, kiedy zaczyna się alarm. Tutaj dzieci w przedszkole idą prosto pod centrum, a dzieci ze szkoły idą pod kościół. I ze względu na to, że tutaj mamy generator, a tam my nie mamy, to ci dzieci mają trochę gorsze warunki przebywania, bo im jest chłodno i często jest ciemno. I oni mogą być prawie tam 2-3 godziny w ciemności z latarkami, coś tam robić swoje zadania albo wymyślać różne gry. I to nie jest tak prosto, ale wojna nam pokazała, że dzieci bardzo szybko adaptują się do nowych sytuacji, które im trafiają. Że nie ma światła, będziemy pracować bez światła. Nie ma ciepła i bez ciepła my zdążymy. Że wszystko, co mamy, to i tak my wszystko zrobimy. Jakoś jest tak, że teraz prawie mamy tylko parę dzieci, które boją się alarmów. A wszystkie inne normalnie to przyjmują, spuszczają się, robią swoje zadania i jakoś jest tak, że to jest część ich życia. Nie najgorsza, nie taka straszna, jak mogłaby być. Bo i tu w tym przystanku i w tym innym mamy jeden pokój, gdzie mamy telewizor, że jeżeli jest światło i wszystko ok, to mogą coś oglądać, grać i różne rzeczy robić razem. Świetna zeszła mała świeć,